Dzień dobry, Angeliko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Cię, Angeliko, jeszcze raz. Dzień dobry, ja również witam. Dzień dobry. Dzisiaj spotkałyśmy się online ze względu na to, że za 2 dni masz termin porodu, a chciałabym, żebyś tutaj podzieliła się z nami wszystkimi swoimi doświadczeniami związanymi z jęczmieniem, z chlorellą, bo wiem, że od samego początku ciąży spożywasz zieloną żywność i tutaj chciałabym też od Ciebie uzyskać kilka informacji właśnie, jak Ty to robisz, jak to stosujesz, od kiedy w ogóle stosujesz zieloną żywność? Jeżeli możesz, podziel się z nami. Mhm. Jak najbardziej. O zielonej żywności usłyszałam od mojego Szymona. Dowiedział się informacyjnie tutaj właśnie od pani Danusi, między innymi. No i co? Coś nowego, coś zdrowego, co ogólnie w naszym codziennym życiu stosujemy, tak, tą zdrową żywność. Staramy się jak możemy. I tutaj poprawię nie od początku ciąży, ale tak naprawdę od 5. miesiąca gdzieś około stosuję, tak? Bo w tym czasie mniej więcej się dowiedzieliśmy o tym. Więc tak jak mówiłam, z tego, że stosujemy na co dzień zdrową dietę, tak, która opiera się głównie na warzywach, na owocach, to co jest zdrowe przede wszystkim i przede wszystkim też nie z marketów, tak? Wyszukujemy sobie tutaj takich małych przedsiębiorców, którzy hodują swoje owoce, warzywa sezonowe przede wszystkim, bo tego też się trzymamy. No i pojawiły się zielonki, chlorella i zielona trawa, więc czemu nie? Mimo iż jestem w ciąży, tak? Warto wprowadzić coś młodemu do organizmu, bo tak jak mówię, młodemu, bo spodziewamy się Franciszka w sobotę, tak na dobrą sprawę mamy termin wyznaczony. To już za 2 dni. To już za 2 dni. Jak widać można, tak, jest energia z rana, powiedzmy, wiadomo, różne dolegliwości ciążowe też się gdzieś tam pojawiają, ale one nie są takie w takim natężeniu, tak, więc mówię. I jeżeli chodzi o chlorellę i o młodą trawę, że tak to ujmę, no to co? Dawkowanie od początku tak jak jest zalecane, tak? Czyli powoli zwiększaliśmy sobie te dawki. Ja w tym momencie jestem, teraz przeszłam akurat na sok z chlorelli, tak? Więc robię sobie taki koktajl, tak jak tutaj mam. Czyli chlorellę Tak, w proszku i jęczmień w proszku używasz. Tak, czyli tak mniej więcej 1,5 miarki biorę sobie do takiego bidona właśnie i sobie to po prostu piję rano. Na czczo. Na to przede wszystkim, bo to jest posiłek. Tak. Ja się czuję odżywiona, najedzona, mam tą witalność, bo właśnie tutaj jest taki myk w tej zielonej żywności, że ona dodaje nam jednak witalności, tej energii codziennie, tak? Zgadza I się. my nie czujemy tego głodu po prostu, a przede wszystkim dostarczamy. Przez ile czasu, przepraszam, przez ile czasu nie odczuwasz głodu po wypiciu takiego koktajlu? Znaczy, to jest różnie tak na dobrą sprawę, bo ja staram się jeść, jak wstanę, przynajmniej te 3-4 godziny mam takiej przerwy od jedzenia, tak, żebym się tutaj na spokojnie, rano wstaję, piję 2 szklanki ciepłej wody, czyli robimy tak zwany prysznic dla jelit, tak, przede wszystkim. Później wchodzi właśnie tutaj jęczmień i chlorella, tak i już tak na spokojnie zjem sobie o 12, 13, 14 w zależności, tak? Więc nie czuję tego głodu i mam tą swobodę taką, tak? Dobieram sobie, co chcę jeść, na co mam danego dnia ochotę, ale tutaj tak na dobrą sprawę odżywiamy się w ten sposób, że my nie czujemy tego głodu w ciągu dnia. Zgadza się, bo jest dużo witamin, jest białko, jest błonnik, który po prostu wypełnia nasze komórki i rzeczywiście dzięki temu nie odczuwamy głodu, a to zasługa jest przede wszystkim białka, prawda?
Tak, przede wszystkim tak. I fajna taka rzecz, że w ciąży nie trzeba się obiadać, to tak dla Nie wszystkich. trzeba tyć tak dużo. Powiedz Nie mi, trzeba tyć. Angeliko, tak, ile ty przytyłaś w ciąży? 10 kilo Tylko. tylko. Gdzie dziecko pewnie będzie miało ze 3,5 albo 4 kilogramy, prawda? No, gdzieś mniej więcej teraz myślę 3 kilo. W zeszłym tygodniu byliśmy u doktora właśnie na USG. To tak wyszło 2,900, około 3 kilo. A Mhm. więc tak myślę, że teraz jeszcze młodego karmię zdrowo, więc te ponad 3 kilo gdzieś na pewno będzie przy moim wzroście, gdzie ja jestem filigranową kobietką. Tak, no, Mam 1,56 m i jednak ta waga była utrzymywana przed ciążą. Ale to też jest inaczej, jak człowiek ma świadomość i otacza się ludźmi, którzy przekazują też dobrą wiedzę. tak. Bo to jest bardzo ważne, tak? Żeby otaczać się ludźmi, którzy mają coś do przekazania i też w zależności od nas, tak? Jak my to przyjmiemy do siebie, tak? Czy zaciekawimy się tematem, czy podrążymy ten temat, czy spróbujemy na sobie. Tak samo jest z zielonkami, no. Jakbym nie spróbowała na sobie, to bym nic nie mogła powiedzieć, tak? A z Oczywiście. tego, że jestem w ciąży, też nie stosuję suplementów, No które właśnie, miałam zalecane przez doktora. tak, miałam Cię właśnie o to zapytać, czy stosujesz jakieś suplementy jako kobieta w ciąży, bo większość kobiet ma zalecane od lekarzy stosowanie dodatkowo suplementacji pod tytułem żelazo, jakieś witaminy, czyli nic przez całą ciążę nie stosowałaś żadnych witamin Na dodatkowych. początku, zanim zielonek nie znałam, owszem, wiadomo, witamina C, kwas fosforowy, żelazo, ale jak pojawiły się zielonki, ja ogólnie miałam w miarę dobre wyniki od początku ciąży, tak? Mhm. Nie miałam nadwyżek, nie miałam niedoborów witamin, ale jak pojawiły się zielonki, miałam taki czas, że żelazo mi po prostu spadło i doktor kazał mi tutaj suplementację wprowadzić. Myślał, że cały czas biorę, bo umówmy się, wiadomo jak to niektórzy doktorzy, e, ale nie wzięłam tego żelaza. Powiedziałam, dam sobie trochę większą dawkę, tutaj zielonek. I Mhm. faktycznie przy następnych badaniach żelazo super mi wyszło. Tak samo glukoza. Glukoza, no to aż doktor mówi, chciałbym, żeby każda moja pacjentka miała taką glukozę w ciąży. Tak, bo każda kobieta w ciąży ma podwyższony poziom właśnie cukru, podwyższony poziom Mhm. glukozy, czyli tutaj też zielonki działają, bo one nie obniżają właśnie poziomu cukru, tylko one regulują. I tak samo z ciśnieniem jest, że u większości osób, nie tylko kobiet w ciąży, ale u wszystkich, właśnie zielona żywność stosowana systematycznie i regularnie daje nam to taką równowagę po prostu. Jeżeli ktoś ma za wysokie ciśnienie, to zielonki je obniżają, jeżeli ktoś ma za niskie, to je podwyższają, czyli tutaj po prostu jest regulacja. I tak samo z cukrem. Także bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że jesteś piękną młodą kobietą, jesteś bardzo mądrą osobą, dobrze się prowadzisz, nie tylko w ciąży, bo wiem, że jesteś też fantastyczną panią domu, gospodynią, cudowne rzeczy wymyślasz gotując, bez mąki, bez różnych jakichś tam ulepszaczy. Wiem o tym, bo miałam okazję, byłam poczęstowana przez Ciebie przepysznym ciastem, które przygotowałaś ostatnio, także wiem, że jesteś cudowną gospodynią domową. Zazdrościć Szymonowi, że ma taką kobietę w domu, no a teraz będziesz wkrótce mamą. Powiedz mi jeszcze, Angeliko, co byś poradziła kobietom w ciąży? Co byś poradziła właśnie takim młodym osobom, które mają jakieś problemy zdrowotne, a może ich nie mają, po prostu chciałyby oczyścić organizm, bo wiem, że ty i Szymon jesteście takimi bardzo prozdrowotnymi ludźmi. Co byś doradziła takim młodym osobom? Doradziłabym zdecydowanie się pierw wejścia w temat zielonek, bo nie każdy się skusi, tak? Wiadomo, każdy ma inną mentalność, każdy człowiek jest inny, tylko tak jak wcześniej podkreśliłam, otaczajmy się ludźmi, którzy dostarczają nam dobrą wiedzę i przede wszystkim zaleciłabym, dlaczego? Bo ja przez tą ciążę, przez te parę miesięcy ciąży dostarczam młodemu.
wszystkiego, co jest dobre, tak? Co powinien otrzymać na dobrą sprawę. I ja się nie martwię totalnie tutaj porodem, przyjściem na świat młodego, bo wiem, że on będzie dobrze odżywiony i przede wszystkim jak urodzę, dalej zamierzam stosować zieloną żywność. Dlaczego? Bo z moim mlekiem młody w ciągu dalszym będzie miał te mikroelementy, wszystkie witaminy dostarczane jak trzeba. Oprócz tego też na grupie liderów, partnerów był ostatnio taki film, gdzie młoda mama wstawiła filmik, gdzie po pół roku też miała synka i pierwszy raz dała właśnie Tak, tak, w trawę do butelce. mleka. I dzieci są zachwycone, dzieciom to smakuje, wiem, bo moją przyjaciółkę też wprowadziłam, która ma 1,5-rocznego synka i zaczęłam mu wprowadzać w dietę i mu naprawdę smakuje. Mu smakuje, po prostu ma do mleka dodawane właśnie tą zieloną trawę i mu to smakuje, on to z apetytem wypija i to widać po dzieciach, że mają tą witalność, bo właśnie mojej przyjaciółki mąż mówi, Boże, po czym on ma taką energię? Po czym on ma taką energię, jak słodyczy nie jadł? O No tym. właśnie tutaj po tej zdrowej żywności. Więc ładujmy dzieci odkąd możemy, nawet mając w łonie, tak? Zgadza Tą się. zdrową, zieloną żywnością, bo wydaje mi się, że ona ma bardzo, bardzo duży wpływ na nasz organizm, na nasze samopoczucie. Pomaga w wielu przypadkach, tak? Możemy właśnie ten cukier sobie wynormować w ciąży. Poza tym też możemy badania robić, tak? Dla porównania, jakie wyniki mamy przed, jakie mamy po. No, więc wydaje mi się, że każda mama powinna to wprowadzić, albo nawet kobiety, które planują po prostu ciążę, tak? Żeby Żeby się sobie oczyścić. Tak wprowadzić. jest, odżywić, Oczyścić, bo oczyścić. ja nie powiem, w ciąży mam tak, że może dzięki temu, że stosuję tą zieloną żywność właśnie, nie tyję, tak jak niektóre kobiety, tyję chyba tak jak powinnam po prostu, tak? Wystarczająco, nie za dużo, nie za mało. Wystarczająco. Oprócz tego taki temat tabu, o którym się nie mówi, wypróżnianie w ciąży, co też jest bardzo ważne, Tak, jest uregulowane. super. Tutaj jest po prostu super, że tak to mogę w tym temacie ująć. To jest bardzo ważna kwestia, bo wiele kobiet w ciąży ma zaparcia, ma problemy, Mhm. a tutaj przy tym nie ma. A powiedz mi, jak ze zgagą? Czy miewasz zgagę? Bo kobiety w ciąży najczęściej mają zgagę. Ja sama pamiętam, bo też mam trójkę dzieci i sama pamiętam, że każda ciąża tak od 6-7 miesiąca rozpoczynała się zgaga, która była przeraźliwa i okrutna, więc właśnie, czy ty miewasz zgagę? Nie, Za nie miałam w ogóle zgagi. 2 dni ci zostały do porodu, bo dzisiaj mamy czwartek, w sobotę masz termin, Tak, więc generalnie miejmy nadzieję, że urodzisz, chociaż ja ci życzę, żebyś urodziła w poniedziałek, bo w niedzielę planujemy zielony stół, żebyś jeszcze mogła na nim być. Jeszcze Nie, ciasto bym mogła upiec. tak, no właśnie, żebyś mogła upiec to pyszne ciasto. Czyli zgagi nie masz, to reasumując to wszystko, nie musimy suplementować dodatkowo żadnych witamin. Poziom cukru jest w normie, ciśnienie jest w normie, zgagi nie ma. Dobrze sypiasz z tego, co wiem, bo mówiłaś, że bardzo dobrze sypiasz, zresztą Sypiam. Długo sypiam. Te tak. 10 godzin tak potrzebuję, żeby się wyspać, ale wydaje mi się, że to jest też ze względu na to, że ja do 7 miesiąca pracowałam dosyć intensywnie, po te 13 nawet godzin dziennie i po prostu mój organizm się przygotowuje, informuje mnie, wyśpij się póki możesz, bo później młody może ci nie dać Widać, pospać. tak. Więc korzystam, trzeba korzystać też. Chociaż powiem Ci tak, doświadczenia mam, które mamy, właśnie kobiet, które świeżo urodziły dzieci, są takie, że dzieci są bardzo spokojne, bardzo dobrze się wychowują, są przede wszystkim zdrowe, a zdrowe dziecko na pewno też dobrze sypia, także myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Oczywiście życzę Ci z tego z całego serca, brzuszek masz przepiękny. Dziękuję. No Tak. to tak, jest pokaźne. Jest, Jest pokaźne. widać, tak. Jeszcze na koniec chciałabym tylko poprosić Cię, pokaż swoje zdjęcia USG, żeby też osoby, które oglądają, będą oglądały nasze nagranie,
żeby zobaczyły, jak twoje dzieciątko pięknie w twoim łonie rosło, a na pewno To tak od początku. jakie ziarenko piękne. Takie pierwsze ziarenko, jak się dowiedzieliśmy, dokładnie w marcu się dowiedzieliśmy. I tak po kolei, później wiadomo, na tych USG już młody się nie mieści cały, są skrawki, ale wczoraj byliśmy właśnie na badaniu serduszka, Jaki ciśnienia i młody po prostu szaleje, rozpycha się. No bo już mu ciasno, on już jest duży. Ciasno, tak, nie ma gdzie się mieścić, ale wszystko jest w porządku, więc doktor powiedział, że może jeszcze za tydzień się zobaczymy na USG. Chociaż nie powiem, w terminie jakby się udało, byłoby super. Takie spełnienie tutaj życzeń tatusia przyszłego. Ale tak czy inaczej, no czekamy. Jak widać, no jest końcówka ciąży. Miałam gorszy poranek dzisiaj troszeczkę. Wiadomo, bóle, ta skóra się rozciąga na brzuchu, młody się wygina, jest ciężej troszeczkę, ale mimo wszystko, no zaraz kończymy tutaj nasze spotkanie, a ja sobie działam dzisiaj i w kuchni, i jakieś porządki, wiadomo, więc jest energia i można fajnie dzień prowadzić. To zapytam Naprawdę. Cię na koniec, tak, powiedz mi, czy smarowałaś skórę brzucha, żeby nie mieć rozstępów? Czy czymś smarujesz? Ja smaruję ogólnie tak, w ciąży bardzo mało preparatów stosuję, bo ja jestem właśnie, tak jak mówimy, te prozdrowotne, więc najwięcej używałam witaminy A. Zwykła witamina A z apteki za 5 zł dosłownie maść, tak? I tego najwięcej. Tak na dobrą sprawę, bo i na twarz. Na brzuszek. Na brzuszek, tak. Mhm. Czy rozstępy będą, nawet jak będą może i genetyka, nie wiadomo czym spowodowane, no to będę wiedziała, że to było dla młodego. I czy one zostaną, mogą zostać. I zawsze będą przypominać, że taki było. jakiś ładny okres w moim życiu był, nie? Rozumiem. Dziękuję Ci ślicznie. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Angelika, za tą króciutką rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogłam Cię dzisiaj tutaj zobaczyć, zaprosić, porozmawiać. No i myślę, że ten materiał, który przygotowałyśmy, będzie służył tutaj nie tylko mamom, ale też ludziom, którzy potrzebują zielonej żywności, potrzebują mieć zdrowie, a właśnie dzięki zielonej żywności mogą to zdrowie odzyskać. Pięknie Ci dziękuję. Do zobaczenia. A tak na koniec jeszcze dodam, też polecam tą zieloną żywność. Dlaczego? Tak o tym zapomniałam wspomnieć dzisiaj. Przez 12 lat zmagałam się ogólnie z trądzikiem. Nie słychać Cię. Jestem teraz? Jest. Tak, tak. Mówiłam o tym trądziku właśnie. I mimo iż byłam w ciąży, jest ten wyrzut hormonów, co każda kobieta musi pamiętać, tak? I niestety miałam taki moment, że było źle, ale przy zielonkach cera maksymalnie mi się poprawiła, naprawdę. Od 12 lat nie miałam tak pięknej, promiennej cery i to się tyczy całego ciała, tak? Nie tylko twarzy. Jakościowo mięciutka skóra. Fajnie, naprawdę polecam. Ale to widać, masz skórę Widać. naprawdę alabastrową, przepiękną, gładziutką, Dziękuję bardzo. ładnego wyprysku. Angeliko, ja mam nadzieję, że kiedy Franek pojawi się już tutaj z nami, kiedy już będziesz czuła się dobrze, bo wiadomo, że połóg jest też ciężkim okresem i trzeba dojść do siebie, organizm potrzebuje odpoczynku. Kiedy będziesz się czuła już na Tutaj siłę, będziemy tym się reperować też. na pewno przyspieszy ten proces. To chciałabym Cię ponownie zaprosić i porozmawiać już tutaj z Frankiem na rękach, żeby też nasi widzowie, osoby, które będą to oglądały, żeby miały okazję zobaczyć to maleństwo z naszej zielonej rodziny. Jak najbardziej. Z miłą chęcią. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie ściskam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia.